PSVR 2 miało premierę w lutym 2023 roku. Na start partnerzy Sony przygotowali kilka perełek w postaci łatek dla Gran Turismo 7, Resident Evil Village i No Man's Sky, a także gry ekskluzywne, takie jak dedykowany tytuł ze świata Horizon oraz arcade'ową strzelankę Switchback VR. Łącznie otrzymaliśmy około 50 tytułów. W połowie 2025 roku biblioteka PSVR 2 obejmuje ponad 300 pozycji. Chciałbym podzielić się moimi rekomendacjami i wskazać, w co warto zagrać na sprzęcie Sony. Lista jest subiektywna i zawiera tylko tytuły, które posiadam w swojej bibliotece. Gogle PSVR 2 kupiłem głównie z myślą o Gran Turismo 7 oraz dwóch wysoko ocenianych tytułach z serii Resident Evil. Wiedziałem, że w ekosystemie PSVR 2 czeka na mnie kilka znanych gier rytmicznych, prostych strzelanek, ciekawych tytułów od niezależnych twórców oraz porty od konkurencji. Czekam na porty od studia Flat2VR, w tym moją ukochaną grę wyścigową Flat Out, a także mam na oku ich port RoboQuest VR. Moja lista przedstawia się następująco: After the Fall, Arizona Sunshine 1 Remake, Arizona Sunshine 2 i Metro Awakening. Wymienione tytuły są poprawnymi strzelankami, a After the Fall i obie części Arizony pokazują pazur grając w kooperacji. U mnie nisko na liście, bo niestety renderowany obraz jest mało ostry, a poziomy były projektowane z myślą o słabszych sprzętach. Zombieland, Headshot Fever, Reloaded. Przyjemna, prosta strzelanina z uzależniającym systemem wyzwań. Tu znowu polecam tylko tym, którzy potrafią przymknąć oko na trochę niższą rozdzielczość wyświetlanego obrazu. Space Docker VR. Relaksujący symulator magazyniera w kosmosie. Małe, tanie i przyjemne. Jedna z niewielu gier, które działają z joystickiem z przepustnicą w tandemie z goglami. Star Wars Tales from Galaxy Edge Enhanced Edition. Dobra grafika, świetnie zrealizowane strzelanie, uniwersum Gwiezdnych Wojen i trochę zmarnowany potencjał, jeśli chodzi o prawie całą resztę. Przyzwoity port z Questa, polecam głównie fanom Star Warsów. The Seventh Quest. Remake gry z 93 roku z przeklętym domem pełnym zagadek. Fantastycznie to zostało przeniesione w trzeci wymiar, przerywniki filmowe nagrano ponownie w 3D, wprowadzono wiele poprawek, a nawet wymieniono najupierdliwsze z zagadek. Song in the Smoke Rekindled. Świat gry kojarzy mi się trochę z Turokiem, ale mamy tu do czynienia z grą typu survival. Zbieramy, budujemy, rozpalamy ognisko. Gra z pierwszego PSVR, ale po mocnym liftingu. Ostra jak żyleta i płynniutka. Demio. Połączenie gry planszowej i karcianki. 4 postacie w drużynie, wycieczkę po 3 poziomach lochu, zwieńcza walka z bossem. Można grać ze znajomymi, nawet jeśli nie posiadają gogli. Nisko na liście, bo wiecznie dostajemy jakieś warianty, które moim zdaniem powinny być częścią podstawki lub dostępne w formie płatnego DLC. Thumper, Pistol Whip, Beat Saber, Synth Riders, Trombone Champ, Spin Rhythm XD, Maestro. PSVR 2 obrodziło w gry rytmiczne, obojętnie czy lubicie machać batutą przy wykorzystaniu śledzenia rąk, grać na wirtualnych bębnach czy przecinać klocki mieczami laserowymi. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pick one and have fun. Light Brigade. Bardzo dobra i głęboka gra typu roguelike, z toną zawartości do odkrycia, klasami postaci do odblokowania, bossami i świetnie zrealizowanym strzelaniem i fizycznym chowaniem się za przeszkodami. Nisko na liście, bo niezbyt ostra w goglach. Synapse to znowu roguelike ze strzelaniem, ale druga ręka odpowiada za operowanie telekinezą wspomaganą śledzeniem oczu. Gra się w to rewelacyjnie, ale niesłychanie krótko, bo gra nie grzeszy zawartością. Żal mi pracy deweloperów, bo zrobili super robotę, porzucone arcydzieło. Arcade Paradise VR. Gra, w której przerabiamy małą pralnię w salon gier wideo. Wszystko okraszono niezapomnianym, nostalgicznym soundtrackiem. Trochę szkoda, że nie ma licencjonowanych automatów z gierkami, ale i tak gra się w to bardzo przyjemnie. Subside lub Kayak VR. Obie pozycje to bardziej techniczne dema. Jakość grafiki potrafi tu wystrzelić ze skarpet. W Subside nurkujemy i zbieramy znajdźki, a w kajaku pewnie się domyślacie. Gry tu jak na lekarstwo, ale nie ma wstydu, żeby pokazać to znajomym i rodzinie, którzy z grami na co dzień mają niewiele wspólnego. Green Hell VR. To ciągle wspierany tytuł z gatunku survival. Budzimy się w dżungli i trzeba sobie radzić, zbierając surowce, polując, budując i dbając o nawodnienie i inne wskaźniki, do których mamy dostęp na tarczy zegarka. Polski deweloper Incuvo zadbał o kilka trybów rozgrywki i kooperację ze znajomymi. Windlands 2. Człowiek pająk nie powstydziłby się haków z liną z Windlands. Wspaniale zrealizowane poruszanie się, strzelanie z łuku i niesamowicie epickie walki z bossami. No i można grać z kumplami, nie mogę doczekać się Titan Isles od tego samego niezależnego dewelopera. Vendetta Forever. W grze strzelamy lub rzucamy we wroga i teleportujemy się w jego miejsce. Tytuł zaczął błyszczeć po wprowadzeniu modyfikatora, który zmienia tą grę w klona polskiego Superhot. Gry, w której czas rusza się tylko, gdy ty ruszasz się lub strzelasz. Wszystko to razem z mnogością scenariuszy do wyboru tworzy bardzo miodną całość, której od dłuższego czasu nie mogę pozbyć się z dysku konsoli.
Breachers. Breachers to klon Rainbow Six Siege, zrealizowany w wirtualnej rzeczywistości i przeniesiony na PSVR 2 z platformy MetaQuest. Grafika i rozdzielczość to nie są najmocniejsze strony tej pozycji. Strzelanie, gadżety i działanie w grupie to nadrabiają z nawiązką. Tytuł dobrze wypełnia lukę po Firewall Ultra, w którym ciężko znaleźć pełny serwer z graczami. Tytuł ma własną ligę i zawody, ale nawet granie offline z botami potrafi dostarczyć emocji. Crossfire Sierra Squad. Fantastyczna strzelanina z realistyczną grafiką, ale mocno arcade'owym zacięciem. Mamy niesamowicie wymagający tryb realistic, który polecam grać w kooperacji ze znajomym, bo ginie się tu od 2 trafień i pomoc kolegi będzie nieodzowna. Mamy opcję realistycznego przeładowywania broni, które w tym tytule akurat lubię wyłączyć. Mamy kampanię dla jednego gracza plus około 60 scenariuszy do gry w kooperacji. Jest trochę progresji, często trafiamy na te same mapki, ale warto przymknąć na to oko. Ostra grafika za to korzysta z reprojekcji. Z reprojekcji nie korzysta za to Legendary Tales. Gra, która była mocno inspirowana wczesnymi dziełami From Software. Soulsy zmieszane z Diablo. Zbieramy questy, lootujemy lochy, odpoczywamy przy ognisku, przerabiamy znalezione graty na surowce i lepsze graty. Często wypada jakaś legendarna broń. Czasem trzeba ubić bossa, a gdy odwiedzamy ponownie miejscówkę, wszystko się respawnuje. Ta pętla potrafi mocno uzależnić, szczególnie w kooperacji z kolegami lub randomami. Drobny minus za małe zróżnicowanie wrogów, niektóre modele postaci i może brak rozmachu w porównaniu z grami, którymi się inspirowano. Grę tworzył kilkuosobowy zespół i ewidentnie położono nacisk na fizyczną walkę i miodność. Iron Guard. O dziwo nie mamy zbyt dużego wyboru gier z gatunku Tower Defense, a unoszenie się nad dioramą i kontrolowanie pola bitwy w wirtualnej rzeczywistości naprawdę robi bardzo dobre wrażenie. W Iron Guard wsiąknąłem bez reszty, choć nie ma tu za dużo głębi, a grafika nie jest ani zbyt ostra, ani wyjątkowo piękna. Mamy wieżyczki, których rodzaje można policzyć na palcach jednej ręki, mamy trochę zbierania surowców. Kontrolujemy drona, którym możemy wspomagać ogniem swoje działka. Rundki są krótkie, ale ciężko się od tego oderwać. Skydance's Behemoth. Najnowsza gra ze studia odpowiedzialnego za Walking Dead Saints and Sinners. Trailery sugerowały mocne inspiracje grą Shadow of Colossus i częściowo udało się to dostarczyć. Pomiędzy starciami z tytułowymi behemotami lejemy się z wrogami, eksplorujemy mocno linearne miejscówki i rozwiązujemy proste zagadki. W ostatniej łatce usprawniono tryb aren i wprowadzono tryb typu Boss Rush. Wszystko wyszło bardzo przyzwoicie i wygląda ostro w goglach. Five Nights at Freddy's Help Wanted 1 i 2. Obie gry to zestawy minigier z popularnymi animatronikami czającymi się na gracza w ciemnościach. W pierwszej części sporą porcją gry są tytułowe nocki, w których gracz wciela się w nocnego stróża. Trzeba operować kamerkami, światłem, włącznikami, drzwiami, oszczędzać baterie i bronić się przed wizytami ożywionych robotów. To remake'i oryginalnych dwuwymiarowych gier z serii Five Nights at Freddy's. Polecam też przegląd wentylacji, roller coaster i naprawy robotów. Druga odsłona jest bardziej zróżnicowana pod kątem wyboru gier, ale nie tak ostra pod kątem rozdzielczości jak pierwsza. Obie są fajne na krótkie sesje i obie dostępne obecnie w subskrypcji PS Plus Extra. Res Infinite i Tetris Effect. PSVR 2 jest doskonałą platformą do doświadczenia gier ze stajni Enhance. Jaskrawe kolory i głębokie czernie wyświetlacza OLED, haptyka w kontrolerach i headsetie. Dźwięk przestrzenny synchronizujący się z każdą akcją gracza to prawdziwa uczta dla zmysłów. Więcej czasu z gry pewnie wyciśniemy w Tetrisie, ale Res ma specjalny tryb i można kontrolować grę za pomocą wzroku. Robi to niesamowite wrażenie. Czekamy na Lumines, a w plusie Extra znajdziemy też Humanity. Nowoczesne podejście do formuły gry Lemmings, ale gra nie jest tak ostra i nie bombarduje zmysłów jak wyżej wymienione. Hellsweeper VR. Gra Hellsweeper wyróżnia się na tle innych roguelike'ów intensywnym sposobem poruszania się, bogatym arsenałem i płyniutką i ostrą grafiką. Mamy bieganie po ścianach, wślizgi, skoki i fikołki w powietrzu. W skład arsenału wchodzi broń palna, magia, broń biała, w trakcie walki pomoże nam kompan, uroczy demoniczny piesek. Gra zmagała się z wieloma problemami tuż po premierze, ale na szczęście udało się prawie wszystko poprawić. W grę świetnie gra się samemu, a jeszcze przyjemniej ze znajomym. Pawlow. Nie dostaliśmy na konsoli bogatej obsługi modów z wersji PC, ale wśród dostępnych trybów każdy fan FPS-ów znajdzie coś dla siebie. Klasyczny deathmatch, counter-strike'owy search and destroy z rozbrajaniem bomby, czy mój ulubiony maraton, żeby zdobyć fraga każdym dostępnym rodzajem broni, czyli gun game. Nie zrażajcie się, jeśli nie znajdziecie akurat interesującego was serwera. Nawet po wyłączeniu opcji crossplay, rozkręcenie własnego trwa zazwyczaj kilka minut. Gra wyróżnia się realistyczną obsługą broni i mięsistym strzelaniem. The Walking Dead, Saints and Sinners 1 i 2. Trochę momentami gumowe, trochę momentami przegadane, ale jeśli przymkniemy oko, to potrafi być niesamowicie dobra gra typu survival. Zbieranie surowców i progresja wciąga. Questy potrafią się miło rozgałęzić i postawić gracza przed ciekawymi wyborami moralnymi. Jedynka wygląda odrobinę gorzej, ale jest dużo bardziej dopracowana. Druga część za to wprowadza kilka nowych broni i ciekawą postać czającą się w mroku.
Gra niekoniecznie tylko dla fanów uniwersum The Walking Dead. VR Skater. Unikatowy tytuł, który pozwala trzaskać triki na wirtualnej desce. Widać mocne inspiracje serią z Tony Hawkiem, ale poziomy są bardziej liniowe. Wyróżnia się fantastycznym soundtrackiem, oryginalnym sposobem kontroli, a grafika jest ostra i płynna w goglach. Jedna z moich niewielu platyn, które wbiłem z czystą przyjemnością. Do dyspozycji mamy również dodatek ze skateparkami, który przedłuża zabawę o kolejną VR-ową sesję lub dwie. Tytuł można potestować mając PS Plus na progu Premium. Horizon Call of the Mountain. Jedyna gra, którą dostaliśmy od wewnętrznego studia z rodziny PlayStation. Gameplay to głównie prosta, ale bardzo efektowna wspinaczka, a pomiędzy wspinaniem są starcia z maszynami znanymi fanom serii. Trochę znajdziek, skradania i zagadek środowiskowych. Z pomocą przyjdzie arsenał gadżetów i kilka rodzajów strzał do łuku, z którego strzela się wyśmienicie dzięki śledzeniu oczu, które hardkorowi gracze mogą wyłączyć. Tytuł prosty, ale niesamowicie efektowny graficznie. Fani serii mogą trochę narzekać na liniowość, ale widok żyrafa i większych maszyn robi kolosalne wrażenie w goglach. Masternoid. Wspaniale zrealizowany klon Arkanoid, znanego również pod nazwą Breakout. Zamiast paletki do odbijania mamy wirtualny pistolet. W zabawie pomagają bonusowe znajdźki, a próba utrzymania multibola i wciśnięcia się na listę najlepszych graczy sprawia masę frajdy. Gra jest ostra jak żyleta i płynniutka. Jeden z tych niesamowicie relaksujących tytułów, który zawsze woła z czeluści biblioteki gier tylko na rundkę, a 2 godziny później rozładowują się pady. Red Matter 1 i 2. Obie gry to pokaz technicznego kunsztu i optymalizacji gry, przez co obraz może być wyświetlany w iście kosmicznej rozdzielczości i płynności. Sama gra to zestaw zagadek sklejony całkiem przyzwoitą fabułą. Druga część daje nam do dyspozycji kilka sekcji, w których dodatkowo trochę postrzelamy. Obie gry są fantastyczne, a platyna wpada łatwo i przyjemnie. Ghost of Tabor. Obecnie gra bez konkurencji, jeśli chcemy na PSVR 2 zagrać ze znajomym w strzelaninę typu Exfil. Wpadamy na mapę, zbieramy co się da upchnąć do plecaka i uciekamy jednym z wyjść. Na drodze staną nam inni gracze i śmiertelnie niebezpieczne boty z laserami w oczach. To, co uda się przynieść do bazy, sprzedajemy lub przerabiamy. Jest satysfakcjonująca progresja, rozwijanie bazy, misje, a co kilka miesięcy wipe i zaczynamy wszystko od nowa. Możemy wyłączyć crossplay z innymi platformami, a nawet przełączyć się na ekskluzywny tryb bez ludzkich graczy. Gra mocno ciągnie w stronę realizmu, jest trudna w obsłudze, strzelanie wymagające, a deweloper regularnie poprawia błędy, których jest w grze sporo, ale można się nauczyć jak z nimi żyć. Jest to port z platformy Quest, więc grafika nie jest najwyższych lotów, ale na konsoli działa w płynniutkich 90 klatkach, a obraz jest bardzo ostry. Gra potrafi mocno uzależnić, szczególnie grając w ekipie. Propagation Paradise Hotel. Żeby zwiedzić Hotel Paradise wystarczy nam około 4 godzin, ale to co przygotowali dla nas twórcy może wymagać grania na raty, by utrzymać tętno poniżej stanów zawałowych. Amunicja, spray leczący i baterie do latarki są rzadkością, a zombie potrafią wstać nawet po wpakowaniu w nich całego magazynku. Mamy też kilka niezapomnianych zagadek i mocniejszych wrogów do przejścia, a gra cały czas ma potężnie mroczny klimat. Techniczne cudeńko, ostro i płynnie. Alien Rogue Incursion. Po okładce gry, na której obcy żyga snopem światła na planetę, nie spodziewałem się cudów. I ojejku, jako fan uniwersum obcego i komiksów z ich udziałem cieszę się niezmiernie, że się pomyliłem. Gdyby skreślać z karty bingo, co by się chciało zobaczyć w grze na VR z ksenomorfami, brakuje tu tylko miotacza płomieni. Mam za to mocarną protagonistkę, byłą komandoskę, z pokaźnym arsenałem i bazę, która pozwala na odrobinę wolności w kwestii eksploracji, taka szczypta Metroidvanii. Widać, że to nie budżet gry AAA, a niektóre fizyczne interakcje są odrobinę gumowe, ale deweloperzy wycisnęli wszystko, co można na konsoli wycisnąć z nowej wersji silnika Unreal przy zachowaniu przyzwoitej ostrości i znośnego klatkarzu. Każdy fan ksenomorfów powinien w to zagrać. Walkabout Minigolf to tytuł równie popularny na listach najlepszych gier jak Beat Saber. Gra pomimo kanciastej oprawy w stylu low poly potrafi zadziwić pięknem i oryginalnymi rozwiązaniami jak odwrócona grawitacja lub strategicznie rozmieszczone na torach lasery czy magnesy. Jest wiele innych niespodzianek, których tutaj nie zepsuję. Do naszej dyspozycji mamy ogromną i cały czas powiększającą się bibliotekę torów, które nawet po zakupie wersji Complete Edition są dorzucane do gry jako płatne dodatki. Na promocji są do wyrwania za 9 zł, więc nie ma tragedii. Każdy tor ma wariant easy i hard, otwierający się po zebraniu 10 ukrytych piłeczek lub pokonaniu trasy na par i poniżej. Gra błyszczy, gdy gramy w grupie lub z randomami. Ma wierną rzeszę fanów i powinna być na radarze każdego VR-owego gracza. Madison VR. Naukowo udowodniony najstraszniejszy horror w VR. Czytaliśmy i prychaliśmy ze śmiechu. Niestety w trakcie grania okazało się, że nie ma tu krzty przesady. Gra przestraszy nie tylko brutalnymi jumpscarami, ale gęstym jak smoła klimatem i psychologicznymi zagrywkami. Mamy świetne i niezatrudne zagadki, mamy zakończenie z odrobiną miejsca na własną interpretację, mamy świetny technicznie port, który wykorzystuje mistrzowsko haptykę, śledzenie wzroku i głębokie czernie ekranu. Mamy mechanikę kamera obscura rodem z Fatal Frame, warto sprawdzić, czy mamy też zapas pieluch lub czystych gaci, bo mogą się przydać. No Man's Sky.
No Man's Sky nigdy mi nie kliknęło, ale wiedziałem, że w VR to będzie zupełnie inna historia. Gra zaczyna się niepozornie, bo musimy pozbierać trochę materiałów, ponaprawiać kilka rzeczy w swoim statku i wynieść się z planety, na której rozpoczęliśmy przygodę. Teraz przed nami otwiera się ogromny, wygenerowany świat pełen pięknych miejsc do zwiedzenia. Ciężko mi wymieniać, co zostało usprawnione w ciągu 9 lat nieustającego wsparcia od premiery gry, więc powiem krótko, wszystko. Mamy rozwój bazy, mamy mocny komponent online, mamy kosmiczne bitwy, tryb fabularny i ekspedycje, jest zwiedzanie opuszczonych frachtowców, mamy pojazdy naziemne, latające i podwodne. Jest nawet łowienie ryb. Wszystko wygląda rewelacyjnie, nawet na bazowym PS5. Trzeba sprawdzić. Fazmofobia. Uwielbiam horrory z ekipą, która rozkłada się z gratami w nawiedzonych miejscach i próbuje zebrać dowody na istnienie zjawy. To dokładnie robimy w Fazmofobii. Tytuł pierwotnie miał być ekskluzywnie VR-owy, ale teraz prawie nie ma po tym śladu. Technicznie gra się ciężko w goglach. Studio, które tworzy tą grę, jest małe i padło trochę ofiarą swojego sukcesu. 25 milionów sprzedanych kopii, film tworzony przez Blumhouse, odpowiedzialny za filmową adaptację Five Nights at Freddy's. Pomimo problemów technicznych, jest to jedna z moich ulubionych gier detektywistycznych i na próżno szukać czegoś równie dobrego w tym gatunku. Mam nadzieję, że wykopią się z technicznych problemów. W grę można grać samemu i ze znajomymi z innych platform, na płasko i w VR. Compound. Moja lista nie obyłaby się bez boomer shootera, czyli strzelaninki dla starych pierdów, którzy pierwsze lub drugie gierkowe kroki stawiali w latach 90. Ze łzami w oczach wspominam granie w Duke Nukem przez modem, odcinając rodzinę od telefonu stacjonarnego na wiele godzin. Compound nie tylko nostalgią wygrał moje serce, w tej grze po prostu wszystko działa i wygląda rewelacyjnie. Nie ma łatek co tydzień, nie ma mikropłatności. Możemy liczyć za to na pokaźny arsenał broni i trochę modyfikatorów, z których jeden pozwala zmienić grę w Hotline Miami, gdzie wszyscy mają po jednym punkcie zdrowia. Inny zamienia arsenał splów na wspaniale zrealizowany łuk. Koniecznie trzeba sprawdzić, bo miód tu płynie z każdego piksela. Jeszcze tylko wspomnę, że widząc, że możemy w Polsce nie dostać tej gry na PSVR 2, wbiłem się na Discord do twórcy i przetłumaczyłem mu witrynę na PlayStation Store. Efekt my mamy, a Szwedzi nie. Huge win. Ancient Dungeon. Kolejna gra bardzo wysoko na liście, która nie ma szans się obronić na płaskim wideo, ale płynność i ostrość w goglach i to, jak wszystko dobrze działa, robi ogromne wrażenie na prawie wszystkich graczach, którzy na ten tytuł się zdecydowali. Ponad rok temu była to prosta gra jednoosobowa pokroju Enter the Gungeon czy Binding of Isaac. Od taki rogalik z kilkoma poziomami lochów, z bossem na końcu każdego z nich, reliktami i systemem progresji. Gra od tego czasu otrzymuje ogromne wsparcie w postaci dodatkowych broni, trybu kooperacji i wielu innych rzeczy, których nie chcę tutaj popsuć. Naprawdę warto w to zagrać, szczególnie gdy ktoś wychował się na grach typu Pitfall czy Montezuma Revenge. Arcane Age. Trailery i gameplaye gry Arcane Age od razu pozytywnie mi się skojarzyły z grami z Xboxa 360. Gra była tworzona na silniku Unreal Engine i ma coś z Gears of War i podobnych tytułów z epoki. Materiał prasowy nie przygotowało mnie jednak na to, jak fantastyczną implementację VR dostaniemy w produkcie końcowym. Wszystko jest fizyczne i większość rzeczy można zrobić na kilka sposobów. Gra to mieszanka walki wręcz z systemem rozczłonkowywania przeciwników, strzelanina, przygodówka z prostymi zagadkami i zbieraniem znajdziek. Widać, że tytuł był ogrywany do bólu, zanim trafił w ręce graczy i tworzony z myślą o PC VR i PSVR 2, bo udało się wycisnąć wszystkie soki z konsoli. Gra jest ostra, płynna i ma wspaniały soundtrack. Moim zdaniem jest to materiał na grę roku i benchmark, jak gry VR powinny być tworzone. Produkt miłości, pasji do gier i medium VR. Into the Radius. Jest to gra typu exfil shooter, ale przeznaczona dla jednego gracza. Wrzucamy sobie misję, ruszamy na wyprawę, na spory jak na grę VR segment mapki. Znosimy co się da w plecaku do bazy, a po drodze musimy strzelać do przemienionych, zgliczowanych maszkarek. Niby nic specjalnego, ale przywiązanie do szczegółów, fizyczność świata, klimat rodem z powieści Piknik na skraju drogi, realistyczne operowanie bronią i dużo niecodziennych rozwiązań działających tylko w VR wynosi tę grę na wyższy poziom. Miejscowo potrafi chrupnąć, ale większość gry przechodzimy bez większych zgrzytów. Must play w oczekiwaniu na dwójkę, która podobno wszystko usprawnia i dodaje tryb kooperacji. Gran Turismo 7. Serii Gran Turismo nikomu przedstawiać chyba nie trzeba. Bogata zawartość i regularne aktualizacje sprawiają, że jest to tytuł, w który można grać setki godzin. Jest to również jeden z głównych magnesów do zakupu gogli PSVR 2 dla wielu fanów tychże gogli. Gra nawet na podstawowej wersji PS5 wygląda jak dzieło sztuki, ale podobno na PlayStation 5 Pro wykorzystuje bardziej zaawansowany rodzaj reprojekcji i poza drobnymi artefaktami wygląda to niesamowicie. Zostawcie komentarz, jeśli gracie Gran Turismo 7 na PlayStation Pro VR. Hitman World of Assassination. Trochę niespodziewanie, po niezbyt udanej wersji Hitmana na platformę Quest, na jednym z pokazów Sony ogłoszono, że dostaniemy wszystkie kampanie z 3 gier o Hitmanie do ogrania w goglach. Ta gra to prawdziwy kolos, jeśli chodzi o zawartość. Nie wszystkie misje dodatkowe są kompatybilne z VR, ale po ostatnich aktualizacjach można się spodziewać, że zespół IOI Interactive aktywnie pracuje, żeby to zmienić na naszą korzyść. Do podstawowej wersji gry trzeba dokupić za 40 zł tak zwany
zwany VR Access i można cieszyć się wersją VR, która jest po prostu niesamowicie miodna i wygląda oszałamiająco dobrze w goglach Sony. Chapeau bas IOI, chapeau bas PlayStation. Resident Evil 4 Remake i Village. Obie części trochę różnią się implementacją VR. Village nie ma wprawdzie trofeów i jest może odrobinę mniej ostry, ale zapewnia więcej niezapomnianych momentów w VR. Granie w tą grę to jakbyśmy byli częścią spektaklu grozy wykreowanym przez Capcom w świecie fantasy. Remake 4 zapewnia natomiast prawie nieskończoną regrywalność, zachęcając wyzwaniami typu przejdź grę tylko z nożami i pistoletami, nie odwiedzaj sklepikarza, czy nie używaj przedmiotów leczących. Obie gry są często sprzedawane w śmiesznych cenach na promocjach i są istnymi arcydziełami, a medium VR pozwala ich doświadczyć od środka. Jako że są to bardziej gry akcji z dreszczykiem, polecam każdemu, nawet gdy nie znosi horrorów. Sam wcześniej nie grałem w te gry, ale teraz jestem mega fanem i czekam, trzymając kciuki za ewentualne wprowadzenie trybu VR do Resident Evil Requiem po premierze. Wiem, że film wyszedł dość długi, więc dziękuję, jeśli jeszcze oglądasz. Ogranie gier, napisanie scenariusza, nagranie audio i montaż wideo to ogrom pracy, więc jeśli film Ci się podobał, zostaw proszę łapkę w górę i napisz komentarz, w co powinienem jeszcze zagrać na PSVR 2. Oby do następnego, dzięki i cześć.